Detroit. Amerykańskie miasto niegdyś mlekiem i miodem płynące. To tutaj powstawały największe przedsiębiorstwa motoryzacyjne, jak na przykład znane nam wszystkim Ford. Co się jednak stało, że w 2013 roku Detroit ogłosiło bankructwo. Na ulicach zaczęła rządzić przemoc, broń i narkotyki, a miasto okrzyknięto jednym z najniebezpieczniejszych na świecie. Dzisiaj wybierzemy się do stolicy stanu Michigan, aby pokazać wam słynne osiedla, na których wychowywali się amerykańscy raperzy. I zajrzymy tam, gdzie na pewno żaden turysta nie postawił nogi. Zanim jednak zagłębimy się w historii Detroit, to posłuchajcie o grze Warpath, której producent jest partnerem dzisiejszego odcinka. Warpath to strategiczna gra militarna, która ma ponad 22 milionów graczy i znajduje się w top 5 gier w kilku krajach. Musimy uderzyć w samo serce frakcji kruków, tocząc ekscytujące bitwy zarówno na ziemi, jak i w powietrzu. Dzięki arsenałowi współczesnego uzbrojenia przydostajemy się głęboko za linię wroga w celu przygotowania zasadzki i ataku wtedy, kiedy najmniej tego będzie się spodziewał. Aby to osiągnąć, musimy być we właściwym miejscu i czasie, a następnie pociągnąć za spust. Tylko my na dobre możemy położyć kres złu. Gra pozwala nam łączyć siły z innymi użytkownikami i odbywa się w czasie rzeczywistym. Wybieramy jeden z trybów, na przykład snajperski. Przenosimy się do bazy, nabieramy doświadczenia z każdą misją i stajemy się coraz lepsi. W trybie Army Group łączymy siły z innymi. Dowodzimy wspólną armią, którą tworzymy wraz ze swoim sojuszem. To my decydujemy z kim i w jakiej formie chcemy współpracować, a taktyk na to jest naprawdę wiele. Im więcej ich poznamy, tym więcej będziemy mogli zdziałać na polu bitwy. Formować grupę bojową możemy z dwóch poziomów, poprzez interfejs gry lub bezpośrednio klikając na swoje zasoby znajdujące się na polu bitwy. Tutaj zdecydowanie trening czyni mistrza, a współpraca popłaca. Siema, witajcie na następnej wyprawie. W dzisiejszym odcinku zawitamy do Detroit, czyli do jednego z najniebezpieczniejszych miast w Stanach. Zaczynamy dzisiejszą wyprawę. Zmierzamy do naszego pierwszego punktu, a mianowicie ogromnej opuszczonej fabryki samochodów Packard. Otwarta w 1903 roku, momentalnie stała się najnowocześniejszym ośrodkiem tego typu na świecie. Produkowano tutaj głównie luksusowe samochody pod nazwą Packard, z wyjątkiem okresu II wojny światowej, kiedy przekształciła się na produkcję typowo wojskową. Między innymi powstały tutaj silniki do myśliwców P-51 Mustang. Wszystko zaczęło się głównie tutaj, czyli w opuszczonej fabryce Packarda, która była wybawieniem za złotego okresu prosperity motoryzacyjnego czasu, a jednocześnie przekleństwem, ale o tym opowiemy podczas naszej eksploracji. Chodźmy. Początek XX wieku, czyli ten boom, rozwój, gdzie wszyscy ściągają właśnie tutaj, do Detroit, żeby rozpocząć nowe życie, nowe, lepsze życie. I rzeczywiście ludzie, którzy tutaj byli, zarabiali dużo więcej niż w reszcie kraju. To jest opuszczone od lat 70., ale wszedłem tutaj głównie dlatego, żeby pokazać wam to. Wieża prawdopodobnie ze zbiornikiem na wodę, ale bardzo mi się kojarzy z Warner Brothers i mówiąc szczerze z kreskówkami Zwariowane melodie, bo zawsze tam się kończyło jakimś zbliżeniem na to i tak dalej. Dzieciaki z 90. pamiętają na 100%. Tak jak widzieliście z drona, ta fabryka jest przeogromna. Po prostu ma kilka kilometrów i tędy nie wejdziemy. Wejdziemy z drugiej strony. I słuchajcie, eksploracja tego mogłaby nam zająć naprawdę spokojnie cały dzień. Kurczę, to się... Dobra. Szybciutko, żeby przejść na drugą stronę, spokojnie. Ja ważę niecałe 100 kg. Przeszedłem. Ten drewniany parkiet, co? A po drugiej stronie cmentarz. Detroit to jest poniekąd trochę odzwierciedlenie Ameryki, życia w Stanach Zjednoczonych. Zobaczcie, że to właśnie tutaj narodziło się konsumpcjonizm, takie czerpanie więcej niż się ma. Więc możemy sobie pozwolić na nadstan, na coś, co mnie nie stać, ponieważ to kiedyś spłacę. No i w tym momencie, kiedy nadeszło czasy kryzysu, 1930 rok, gdzie 30% ludzi, którzy dobrze zarabiali, tracili swoje prace, no wszystko się załamało. Większość ludzi popadała w depresję.
zabijali się, popełniali samobójstwo, nie wiedzieli co ze sobą zrobić. Tak naprawdę II wojna światowa stała się dla nich wybawieniem, a mianowicie to, że miasto było przystosowane do tego, żeby produkować sprzęt wojenny, chociażby te silniki Mustanga. No i co, znowu hossa, czyli znowu możemy wydawać pieniądze, znowu możemy szaleć, no ale nie myślimy o przyszłości. No i to znowu upada. W 2013 roku miasto ogłosiło swoje bankructwo. No i mi to się kojarzy jakby z takim trochę życiem Stanów. Życiem nad stan, życiem mając mniej niż się wydaje. Możecie sami powiedzieć, czy to dobra rozkmina, czy to po prostu gadanie głupot. Titu, 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 tu. Tu, tu, tu. Pięknie grają, naprawdę wspaniale, tyle lat. Trochę fałszują, ale piękna gra. Naprawdę cudownie. Drugie piętro hali produkcyjnej. Podłoga już cała pozrywana. A za to piękny widok mamy na halę. Jedną z hal tej ogromnej fabryki. Ej, tu jaka winda była. O człowieniu. Widać, że jakaś towarowa winda przeogromna. Czajcie, to jesteśmy w fabryce samochodów Packarda w Detroit. Chyba w największym opuszczonym mieście na świecie. Przychodzą lata 40., 50., 60. Dalej tutaj to miasto słynie jeszcze z tego, że tu jest ta praca. Naprawdę są dobre pieniądze, chociaż to nie jest to, co było jeszcze w latach 30., ale naprawdę na wysokim poziomie dało się tutaj wyżyć. Ale jak zauważyłem niektórzy obserwatorzy, w czasach, tych złotych czasach Stanów Zjednoczonych, Detroit już nie należało do tych najbardziej bogatych miast. I tutaj zaczęły się problemy właśnie z konkurencją głównie, bo w latach 70. nadciąga kryzys paliwowy, gdzie możecie poszukać filmiki, że ludzie stali w gigantycznych kolejkach, żeby generalnie jakiekolwiek paliwo zatankować. Zaczęły umierać największe silniki do samochodów. No i nastąpiła konkurencja w postaci japońskiej motoryzacji, czyli tańszych odpowiedników samochodów, na których było stać ludzi w czasach doby kryzysu, więc pracownicy motoryzacyjni mieli coraz większe czasy. No dobra, ale mogłoby się wydawać, że to głównie jest kwestie gospodarcze spowodowały upadek tego miasta. Tak i nie. Generalnie jak to w życiu, temat jest dużo bardziej skomplikowany i elementów, które spowodowały upadek miasta jest mnóstwo. Na razie skupiamy się na gospodarce z racji tego, że chodzimy po byłej fabryce motoryzacyjnej. Chciałem zejść już na dół, ale zobaczyłem, że jeszcze są tutaj schody. Zobaczcie, że to jest zrobione. Drewniana poręcz. Ciekawe, kto to zrobił i po co. No i znajdujemy się na dachu. Na najwyższym punkcie tych... No dobra, żartuję, najwyższy punkt jest tam. Na jednym z najwyższych punktów z tych fabryk, które się ciągną. Bym powiedział kilometrami, ale tutaj chyba bardziej wypada milami mówić. Tutaj w ogóle sobie chodzą ludzie na dole, więc ja tak ucieknę, żeby nie do końca było to widać mnie. I wydaje mi się, że właśnie te poręcze są po to, żeby można było tutaj wejść i można było prowadzać ludzi, bo jest więcej takich krejzoli jak my, których interesuje chociażby historia motoryzacji, a to miejsce jest, jakby nie było, jednym z takich miejsc, gdzie trzeba je odwiedzić, jeśli się interesuje człowiek tą motoryzacją. Już nie chcę kłamać, w którym roku, ale była taka akcja, że właśnie jakaś firma wykupiła ten teren i a nawet jest napisane jaka livingguarant.com i wpadli na pomysł, aby to odrestaurować. Natomiast widzę, że tutaj się nic nie zmienia, jest tylko do wynajęcia. Nie wiem, kto to wynajmie, troszeczkę by to było strzałem w kolano. Natomiast nie jestem do końca pewien, ale wydaje mi się, że tutaj kiedyś, tak dokładnie, tu kiedyś, słuchajcie, był taki łącznik nad tą ulicą i on się parę lat temu zawalił i to było takie słynne, że ta fabryka już się tak rozwala. No było to dość niebezpieczne, bo spadło to na ulicę. No właśnie tutaj widzicie, jeszcze są takie wielkie dziury. Właśnie w tym miejscu był ten łącznik. To było pierwsze miasto, gdzie była pierwsza autostrada i pierwsze światła takie, jak dzisiaj mamy na każdym skrzyżowaniu tak naprawdę. Idę się tak przejdę wokół tych starych samochodów, może mi pozwolą mnie nagrać. To jest stary Ford, zobaczcie. Jeszcze jest na znaczku napisane wyprodukowano w Stanach Zjednoczonych. Wszystko zrobione na piórach.
odpalany w ogóle na korbkę. No akurat ta fabryka tutaj nie robiła Forda, ale też tutaj była fabryka Forda. No właśnie w sumie to ten Ford, to on tutaj to wszystko rozpoczął. Co tu mamy? Jeszcze ma rejestrację na Michigan. Jakieś Big, nie znam tej firmy. Tu w ogóle to wygląda jak takie bryczki, tu jeszcze konia brakuje. To też jest Ford, wszystko Ford, widać, że to klasyki. Nie mam pojęcia, ile to może mieć lat, ale czuć jeszcze, wiecie jak pachną stare samochody? To właśnie czuć takim zapachem. Ale kozak. To jest Dodge Brothers, Detroit, USA. Widzicie na znaczku? Motometer, Universal Model, Long Island City, New York, USA. Nie kumam. Ja się aż tak nie znam, co nie, ale generalnie patrząc na te samochody, to jest kozak i za chwilę zobaczycie porównanie jakby dwóch samochodów. Jedne stare Fordy, a za chwilę obok widzicie nowego. No i tak to wszystko idzie do przodu, co nie? I generalnie ta cała technologia i zmiany no rozwaliły to Detroit, bo po prostu jakby przenieśli technologię, nie tyle co przenieśli technologię, tylko produkcja amerykańskich fur przestała się aż tak opłacać, bo trochę ich wygryzły japońskie koncerny. No, a my mamy naszego Chevroleta, czekam na chłopaków i za chwilę jedziemy w kolejne opuszczone miejsce w Detroit. Na pewno zastanawia Was, skąd wzięły się tutaj te klasyki. Okazuje się, że należą one do prywatnej organizacji Muzeum, która kolekcjonuje relikty amerykańskiej motoryzacji i tak raz na jakiś czas przejeżdżają się ulicami Detroit, odwiedzając na przykład starą fabrykę Packarda. My natomiast wybieramy się teraz do centrum, aby zobaczyć serce upadłego miasta. Zobaczcie, widać, że to Detroit się cały czas regeneruje, że tak powiem, bo tu dookoła pięknie, ładnie, to remontują. Akurat stoi bus, to akurat remontują, a tu wszędzie dookoła centrum jest przepiękne. Kozacko to wygląda. O, i tu u góry jeździ ten tramwaj. Fajnie to wygląda. No. A czekaj, gdzie jest ten parking? A on jest chyba... Gdzie on jest? Przylatując tutaj też z tyłu głowy miałem widok Syfu, co nie? syfu i typa na deskorolce, a tak serio? Właśnie syfu, zniszczonych budynków, opuszczonych miejsc i tak dalej. A w centrum miasta naprawdę nie da się odróżnić od innych amerykańskich miast tak naprawdę. Najpierw byliśmy stary w Nowym Jorku, gdzieś w ogóle z boku przez 3 minuty, a teraz jesteśmy w Detroit. Jak ty to dzisiaj powiedziałeś? Gdyby nie to, że jesteśmy w Detroit, to byś nie wiedział, że istnieje Detroit Tigers? Tak. Znam tylko Detroit Pistons. Jestem tutaj drugi dzień i powiem Ci, że mam wrażenie, że jestem tutaj godzinę, bo po prostu wczytuję usługi od 2 dni. Dzisiaj tak, Co się stało? Jak się czujesz będąc w Stanach? Powiem Ci, że bardzo fajnie, bo chciałem zawsze je zobaczyć, ale pewnie Kuba o tym mówił, że jesteśmy zmęczeni, a tak, czuję się zmęczony przez tego jetlaga. a to jest taki bardzo popularny kościół w Massachusetts, w stanie Nevada, Stanie Boston. w stanie Houston, Mamy problem. Stanie nieważkości! a to jest Fisher Price ulica, tego co robił zabawki dla dzieci. Wrong way! Tam jest Broadway. Moją drogą, korzystając z tego, że w niektórych stanach jest marihuana zalegalizowana, wojownicze żółwie ninja zaczęły robić zapasy. Tam już dobrze skopcone, tylko że jeszcze pizzę muszą znaleźć. To akurat. Dobrze skopcone żółwie ninja, tu masz o, wielki mur Detroit. Tu recepcja jest na 40 piętrze.
Wyjeżdżamy z centrum, aby udać się w to miejsce, które chyba chciał każdy z Was zobaczyć. Oczywiście chodzi tutaj o tak zwane Detroit Hood, czy getta. I tak jak centrum było czyste i przyjemne, tak nie możemy tego powiedzieć o tym miejscu. Podobno to te dzielnice zamieszkiwane są właśnie przez bandytów, dealerów i handlarzy różnymi dobrami. Przypięta łatka najgorszego miasta w USA ciągnie się do dziś dnia. Pytanie, jak obecnie wygląda to miejsce? A, tylko tutaj ktoś już szponci po lewej stronie. Jakiś notice, spaliło się. To do zburzenia. City of Detroit. Tak, to są przygotowane do wyburzenia domy, to nie? Ci chyba też tu po lewej stronie, chociaż ciężko mi powiedzieć. Tak po prostu Dziko chyba myślałem. Ale to jest jakiś starszy pan, możemy spróbować zagadać z nim. Czy tutaj co? Co ja tu wbiję może do tego chociaż na chwilę? Wbijaj, Poczekaj tu z samochodem. wbijaj, Łukasz, może coś. Poczekaj tu no. Takie chaty właśnie, ich jest mnóstwo, one są przeznaczone do wyburzenia. Czekaj, żeby tu nie wpaść gdzieś, ty. Widać, że tu się paliło nieźle. Lepiej pojedynczo wchodzi, bo tej podłodze Tu nie ma po co wchodzić, człowieku. Tu nie ma po co wchodzić. stronę. Tak. Masakra. Ci państwo, co tu mieszkają, od razu zaczęli nas obcinać co i jak. A niby jest spokojnie, ale losu nie ma co puścić. Detroit Police Department, straż sąsiedzka. Dlatego wszyscy wyszli, jak zaczęliśmy jeździć. No ale żebyś wiedział, że tak jest. Można było kiedyś kupić, znaczy nie wiem, chyba dalej można kupić takie chatki w ogóle za jakieś śmieszne pieniądze. Musimy uważać, bo część jest remontowana, część burzona, w niektórych mieszkają ludzie, więc No ja powiem wam szczerze, że to ciężko rozkminić, który jest opuszczony. Tam jest jakaś chatka, na pewno była opuszczona. No tam pranie wisi, to nie. No, tutaj Ale tu jaka fura w ogóle, trawko. Chyba już nikt nie mieszka. Nie, może ktoś mieszka. W ogóle widzieliście, była. przestrzelona była szyba, to nie? Tylko, że to chyba nie było taka strzała, bo tam, gdy to było z normalnej broni, to przyleciała na wylot. Truman Party Store. Beer and wine. Dawaj, jedź jeszcze prosto, zobaczymy jak to wygląda ta dzielnica tutaj. Jakaś ulica nazywa się Ani. Zniszczone. Spalone. Dawaj tutaj w prawo i dojedźmy do końca tą ulicą. Tylko naprawdę, że ludzie tutaj żyją w takich warunkach, że ty myślisz, że to jest opuszczone, a to jest normalny dom. Więc to jest właśnie takie trochę przerażające, że wchodząc do opuszczonego domu możesz wbić komuś na chatę. No to jest taka właśnie skrajność tutaj, co nie? I kolejna sprawa, że dom zniszczony, rozpierdzielony, myślisz, że to jest naprawdę ruina, a obok tego fajny samochód, którym jeżdżą. Nie wiem skąd to nie mają na ten samochód. Masz latarkę? Weź tu zaświeć. Wiecie, tu nie ma nikogo. Pokaż światło. Strasznie śmierdzi. No śmierdzi, tu się paliło, to nie? A, teoretycznie ochrona tu jest. Co jest? Teoretycznie jest tu ochrona, ale to jakaś przedpotopowa naklejka. Jezu, stęchlizna jakaś. Ty, to nie jest czyjaś chata, tylko to jest chyba jakiś... Nie, czyjaś chata, bo tu kasety leżą. No, to jest czyjaś chata. Masz tą? A masz. Zobacz. No. Tylko ten dom też za 30 lat jest opuszczony. No. Tony Benetti. Anita Bake. Jeśli ktoś z was zna te tytuły, to dawajcie nam znać. Człowieniu. Ale tutaj wali gocia, co? No. Waiting room. Waiting room? Nie, ty, to jest jakaś... Patrz. Kennedy's Pure Pork Sausage. To jakiś sklep był. Ale tak wyglądał z tymi Tak. sofami? No na to wychodzi. Albo jakaś restauracja ze sklepem. No zobacz, bo to jest restauracja. Znaczy się to jest coś do żarcia, jakaś wanna taka. Zobacz tutaj w ogóle jakiś bar. Zobacz. Się zapadło całe. Snoop Doggy, Doggy Dog? Jest. Doggy Style. Jest Snoop Dogg? No, I to jeszcze za czasów małolata. powiem wam, że fajne jest to miejsce. W środku jak Bądź sobie noktowizję właśnie ukaż. chce. Tutaj kibelek. Wszystko pozostało.
Jakiś tu jest warsztat, jakaś piła była, Aha. oleje jakieś Była stoją. teksańska masakra. To nie tutaj, to za chwilę. In safe stop then go. To ostatnia wieczerza tam jest w ogóle na ścianie. Ale podoba mi się ta tabliczka Snoop Dogga. No, doggy style, kozak. Tu jeszcze dogi. A da się wejść w ogóle gdzieś na górę? I zobacz, tutaj są chyba takie lodówki przemysłowe. Tak. No bo to był jakiś sklep. Żeby z jakiejś tej nie wbić, ciekawy. Trzeba uważać. Na pewno narzędziówka jest. Leżała. Tu chyba były schody, wiesz? Tu. Były. Tak. Jak to wygląda? No spalone wszystko. No zniszczone już. Ale dużo rzeczy się zachowało. To jakby to jest rzeczywiście, jakby ktoś tu mieszkał. U góry może ktoś mieszkał, a na dole był sklep. W ogóle jakie firanki, człowieku, jakie fotele. Jeszcze jakby tutaj pół niego i epoki. No, ale jakby to odrestaurować, to jest kupa siana, co nie? Sufit, no. Ale fotele rzeczywiście, taki fotel odrestaurować to kupę siana, czy No. te kanapy. No powiem wam, Nie otwieraj lodówki, może jakieś zwłoki będą. Tu chyba po kuchni chodzę, ale podłoga jest w tragicznym stanie. No. Tak jakby zaraz to wszystko miało się zawalić razem ze mną zresztą. Zobaczcie na sam sufit tutaj. Uważajcie, żeby się sufitem nie spaść. No właśnie. Jaki w ogóle klimatyzator. Jeszcze chyba z czasów Packarda jest. Tu był kibelek. Wanna. Tak jak wcześniej w Packardzie mówiliśmy o tym, że głównie o tych gospodarczych aspektach, musimy wziąć jeszcze kwestie obyczajowe. Kwestie tego, że w pewnym momencie do nas stały bardzo duże konflikty tutaj społeczne i w pewnym momencie głównie biała społeczność zaczęła wyprowadzać się na przedmieścia. Spowodowane to były przestępczością, głównie przestępczością. Mieli, z racji to była biała klasa średnia, wyprowadzali się na przedmieścia. Za nimi, w dużym skrócie oczywiście opowiadam, w dużym uproszczeniu, za nimi zaczęły przenosić się fabryki motoryzacyjne, za tymi fabrykami motoryzacyjnymi przenosiły się firmy usługowe, także centrum Detroit zaczęło powoli umierać. No i się zrobił efekt kuli śniegowej, co spowodowało wyludnienie centrum Detroit. Oczywiście to jest mocne uproszczenie, ale generalnie taka była geneza. Co znaleźliście? Nie, zobaczyłem sam siebie w szybie i się wydygałem. tutaj taki mały barek w ogóle, zobaczcie. Ja miałem wcześniej taki motyw, jak wchodziłem do pomieszczenia, myślałem, że ktoś idzie, a to było twoje odbicie. Tu jakieś instrukcje obsługi. Gibson, Copland, Delco, Electric Motors. O kurczę, jakiś robaczek. Mur za moimi plecami jest jednym z elementów segregacji rasowej, która miała miejsce w tym mieście, w Detroit. W pewnym momencie, w sumie praktycznie od początku, mniejszość czarnoskórych mieszkańców była traktowana gorzej. Wiecie, lata 40., 50., 30., no jednak w Stanach ten rasizm był rzeczywiście wszechobecny. Z czasem to bardzo mocno ewoluowało i prowadziło do napięć społecznych, które w pewnym momencie również między innymi doprowadziły do upadku miasta. Ale wracając do tego muru. Mur ten oddzielał białych, bogatszych mieszkańców przedmieścia od czarnoskórych mieszkających w gettach. Nawiązując do tego, co powiedział Łukasz, dochodzi do 1967 roku i chyba jednej z największych takich starć pomiędzy czarnoskórymi, białymi czarnoskórymi, którzy byli źli na to, że ciągle są wyzyskiwani, zarabiają mniej, są zaangażowani i zatrudniani do innych gorszych robót. I właśnie w 1967 zginęło 40 osób, a ponad 1000 zostało rannych, więc zobaczcie, jakie to są liczby. Naprawdę tutaj działy się wojny na tym tle rasowym, nie tylko w Detroit, bo to było wszędzie, w całych Stanach. No i pytanie na koniec. Czy w Detroit rzeczywiście jest dalej tak niebezpiecznie? Może odpowiemy w taki sposób. Na naszej wyprawie byliśmy w kilku różnych dużych miastach USA i w Detroit czuliśmy się w sumie najbezpieczniej. Wynika to z tego, że po upadku miasta opuściła je znaczna część mieszkańców i po prostu stało się ono mniej zaludnione. Wiele budynków jest remontowanych, powstają nowe sklepy czy restauracje, a metropolia się zmienia. Nie zaprzeczamy jednak, że bez problemu można tutaj zarobić kulkę, tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Poza centrum
centrum widać biedę i znaczny spadek bezpieczeństwa, jednak naszym zdaniem, jeśli kogoś nie zaczepiamy i nie będziemy błądzić po tych ulicach w nocy, to bezpiecznie można zwiedzać Detroit. I tutaj kończy się nasza wyprawa po puszczonym Detroit. Miasto pełne kontrastów, miasto rzeczywiście kojarzące się głównie z przestępczością, ale mam nadzieję, że udowodniliśmy, że niekoniecznie tak jest. Jak widzicie, Detroit się zmienia, wszystko się zmienia. Wszystko dąży do przodu, jedne rzeczy upadają, a drugie powstają. Dziękujemy też naszym patronom, którym się tutaj wyświetla lista, bo to właśnie dzięki wam mogliśmy odwiedzić Stany. Jeżeli chcecie zostać naszym patronem, zobaczcie opis tego filmu. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie!